Siemano, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor, witam, cześć. Słuchajcie, dzisiaj temat smutny, reklamacja. Ekspres był miesiąc, dwa temu może u nas, miał wymienianą grzałkę, miał wymieniane zabezpieczenia, miał robiony przegląd, kawał roboty zrobiony. No i klientka, z tego co pamiętam, gdzieś zgubiłem kartkę, ale pamiętam, coś buchnęło z tej strony dokładnie parą, no i wyłączyli i słusznie. Pamiętajcie, wycieki, wybuchy pary to jest groźne, bo to gdzieś się na bank leje woda, zaraz się może zrobić zwarcie, no a każde zwarcie poza tym, że wyrzuci wam bezpieczniki w domu, no to może tutaj narobić bagna. Zaczynają się tam dziać przedziwne rzeczy. Dopiero wtedy z wody wynurza się wodnik Szuwarek. Także tak, reklamacje się zdarzają. Działamy, zapraszam. Tradycyjnie już obieramy go ze skórki. Obieramy go z tacki na półę. Zbiornik wody na bok. I ten ekspres zjedziemy niżej. Rozbiera się w ten sposób. Też przydałby się widok z góry. Mam go, ale no do dwóch śrubek ja wam to wszystko pokażę. Tu pogibamy trochę. Przybliżymy trochę. Tu dokładnie jest taki ząbek w klapce. I dokładnie analogiczny jest z drugiej strony. Ten ząbek trzeba jakimś śrubkowkrętem do wewnątrz wcisnąć. On jest na takiej sprężynce. O, i to wychodzi. Zaraz wam to pokażę, jak to wyjmę, bo to dosyć ważne. Chodzi o te ząbki. Ten i ten. Jak widać tu pewnie, nie wiem, pewnie widzicie sprężynkę. Ją trzeba do środka, drugą do wewnątrz i wtedy wam się wypina ta klapka. Klapka na bok, pokrywa na bok. I tu jest taki plastik i mało osób tutaj wie, że tu są tajnos śrubkos, więc my się do tych tajnos śrubkos dobierzemy miętkim elementem. Chwilunia. O. To jest taki element, no osłonka. I dzięki zdjęciu tej osłonki mamy dostęp do tych dwóch wkrętów gwiazdkowych. No i to właściwie tyle w temacie widoku z góry, dlatego go nie montowałem, bo no to by był koniec widoku z góry. Cała reszta już rozbierania po wyjęciu tych dwóch wkrętów będzie się działa od boków. Górę może będziemy ściągać, to się zaraz okaże, co wybuchło. No i jak macie te dwa wkręty wykręcone do góry, wyjmijcie przewód, będzie prościej. Będzie wtedy prościej, niech on sobie tu wisi do góry. Jak widać, na takich jest zawleczkach do góry wyciągamy, odkładamy. Co by nie, ładny ekspres, ładny taki, stal szczotkowana. Mało się paluchuje, oczywiście się paluchuje, ale nie aż tak. W ogóle nie powiedziałem, jaki to model, DeLonghi Primadonna Deluxe, panie. Nice. Primadonna Deluxe S. Jest jeszcze wersja XS, mniejsza, ale fajne są te ekspresy. Podobają mi się. Tył zdjęty. Idziemy tak, ten bok ma tylko, osłania nam tylko elektronikę. Sprawdzimy oczywiście, ale tu się nic nie dzieje. No tu mamy tylko pompę i przepływomierz. Cała magia jest na lewej stronie, patrząc od frontu, odkręcamy te dwa wkręty. Kurna, jeszcze nie mieliłem żadnej kawy, a już tu się unosi ta kawa w powietrzu. No, po prostu pewnie chodzę po dywanie, to się wzburza po moim dywanie. Ktoś mnie pytał,
Jeszcze jak były ujęcia z telefonu, czemu ja mam tu taki dywanik, a nie na przykład jakąś gumę albo gołą podłogę, skoro często coś rozlewam. To jak miał gołą podłogę i coś rozlał, to bym tu gdzieś zęby na tym blacie pewnie zostawił. A zęby cenna rzecz. Proszę cię, nie rób scen. Obie wkręty wykręcone. Tu trzeba trochę odpiąć energicznym ruchem. Nic się tu nie wydarzy. To też jest na takich wsówkach, że jak cofamy do tyłu, to one się odpinają. Cofamy do tyłu. A może cofniemy do przodu. Gdzieś tu postawmy. Niech nam te boki nie upadają, bo są zbyt ładne. No dobra. I teraz mamy tutaj. No widać, ponieważ to przy przeglądzie na bank było czyszczone, że coś tu rzeczywiście osady są. Spójrzcie. Mówię o tym. Biały palec. Więc no ale tu jest trochę brud osad, ale dalej go nie ma, więc obstawiam, że coś się wyżej wydarzyło. Odkręćmy osłonę grzałki pary, która była wymieniana całkiem niedawno. Ok. Wy już widzicie, ja jeszcze nie. Przyjrzyjmy się temu. Ok. Zwracam uwagę. A co to tu się stało? Co to tu się stanęło? Wywaliło wężyk. Ciekawe. No grzałka jest nowa, wężyki były oryginal. Czekajcie teraz. Wyście się przyjrzeli, teraz ja się przyjrzę. No jest. Ale to ciekawe, naprawdę. Został ta wsówka, która została. Chwilę podziałało po naszej naprawie, więc albo ten wężyk, albo no wróć. Wymiana wężyka na bank. Mam nadzieję, że mam taki. Jak nie, no to będzie cięcie. Tu jest opisana, ja to pamiętam z naprawy. Niektóre serwisy, nie ja, nawet jest czyjaś wlepka, może doczytam. Znakują sobie mazakiem elektrozawór wymieniany 18 grudnia 2018. A jaki to serwis? Nie rozumiem tego plombowania, ale ma to jakiś, no przecież klient sobie nie wymieni, no to już chyba nie te czasy, słuchajcie, że... A już plombowania, obudowy ekspresu to w ogóle, dobra, mniejsza, nieważne, ja tam nie wnikam, nie robię dochodzeń, co kto robił, widać, że było wymieniane, mogło być, elektrozawory się czasami psują. Zanim wymienimy ten wężyk, i tak musimy rozebrać front. Tylko to nie będzie tylko wymiana wężyka, tylko on tam pewnie idzie do... No zobaczymy, gdzie, nie pamiętam. Albo do elektrozaworu, albo do infuzora. Wkrótce się dowiemy. Lecimy. Odkręcamy górę. Lecimy dookoła. Tu jest taka elastyczna złączka dwóch płyt frontowej i górnej. Wszystko do koszyczka. Weno, wceluj chłopaków to. Rozkręcamy dziada. Rozkręcamy wszystkie tutaj elementy. Czyli już wiemy, co wybuchło. No wybuchło. Pytanie, czy wężyk po prostu się zmęczył? Czy jest jakaś blokada i tu po prostu było najsłabsze ogniwo, które puściło. Wyleweczka, myle państwo, od spodu ma wkręcik. W jednym miejscu nam wejdzie tutaj śrubokręt krzyżakowy, gwiazdkowy. Weź se chłopie jeszcze większy ten śrubokręt, to na pewno ci to zadziała. Nie to narzędzie. Nie to narzędzie, a kręcimy. Łapiemy. Tu jest takie maleństwo, więc nie zgubcie. Bo no taka masiuńka.
do koszyczka, wylewka do przodu. O, ty człowieku, coś ty tak ciężko. O, mamy to. Druga strona, musimy ściągnąć oczywiście drugi bok, no bo tam są pochowane wkręty. No proszę cię. Data pomp na pompie 2012 rok. Działa. 11 lat w listopadzie pompa skończy, czyli ekspres pewnie podobnie. Jeszcze. Chyba muszę sobie bity namagnesować, bo coś nie ciągną. Od czego jest pensetka. Dobre. Zbiornik wyjęty. Energicznym ruchem. Wiem, strzela. To tak strzela. Ok. Następne. Raz. Zerkam, czy dobrze wykadrowane. 2. I 3. Blaszka brzdęczy. I jeszcze tu. Takiego ekspresu, jak macie zeznania od klienta, że czy w waszym prywatnym, że coś wybuchło, gdzieś poleciała para, nie włączajcie, bo no słuchajcie, ekspres przy starcie zaczyna pompować wodę, więc zacznie ładować woda tędy. No i tu pytanie, gdzie ona popłynie? Może wpłynąć do tej grzałki, może popłynąć tu po termikach, no i będzie strzał. I co się stanie, to nikt tego nie wie. Ok. Wkrętarka już nam nie jest potrzebna, wszystko odkręcone. Tu sobie poluzujmy, tu sobie podważamy. Jeszcze wyciągnijmy uziemienie. Tu są takie, zbliżę wam trochę, nie bez przesady. O, tu są takie 2 przewody, one idą do cewek, uziemiają nam, bo ten ekspres ma podgrzewacz filiżanek, czyli po prostu ma tam grzałkę pod tą płytą. I te 2 przewody sobie gdzieś na dół, żeby nam nie przeszkadzało. Podważamy, podważamy. O, widzicie, z tej strony puściło. I mamy, to jest właśnie podgrzewacz, to jest element grzejny. Mamy to wypięte. Wam pokażę z tej strony, bo to ważne. Ja odpinam tylko tutaj, pokażę wam i wam nie pokazuję. Odpinam tylko tą wtyczkę, chociaż właściwie ładnie stoi. Dobra, nie będziemy wypinać. Każde takie wypinanie z płyty, szarpanie za gniazdo może się źle skończyć. I słuchajcie, ściągamy front. O, one są tutaj tak zaczepione, te, no jak to nazwać, jak były tu wkręcone śrubki, wkręty, to one są tak tutaj nałożone, trzeba je trochę do siebie pociągnąć. O, i nie idzie. Z tej strony wyszło. Tu uważamy, żeby nie skosić, ściągając uszczelek na czpieniu. Czy ja czegoś nie odkręciłem? Nie. No, czyli tu się trzyma. O! I słuchajcie, panel frontowy mamy ściągnięty. No i nie myliłem się? Nie myliłem się. Ten wężyk już wam pokazuję. Ten wężyk, wiem, że to wisi na przewodach, znaczy nie wisi, tylko stoi i będę na to uważał, także wyprzedzam. Nic się tu nie urwie. Ten wężyk, wracając, idzie nam centralnie tu. Do tego dwójnika, trójnika, do elektrozaworu. Więc musimy też sprawdzić ten elektrozawór, czy on nie jest powodem. No to sprawdzajmy. Po pierwsze wypnijmy ten bez jednej końcówki. Po drugie, za gruby masz, człowieku, ten śrubokręt. Po drugie, jeszcze wam tu przybliżę, żebyście mieli ogląd sytuacji. Ten wężyk to jest tu. On idzie tam do grzałki, no i tu mamy bubę.
coś się wydarzyło. Pytanie, czy elektrozawór jest zapchany. Tego się dowiemy za chwil kilka. Więc poczekajcie, ja sprawdzę, czy mam taki wężyk. Wygląda na to, że to ten. Przymierzmy. Tych wężyków trochę mam kompletów, bo to się zdarza i się pęknie. No, on jest na takiej... Obejrzyjcie, on jest na takiej tutaj nakrętce. Z jednej strony ma taki element i prawdopodobnie wyrwało ten czpień, tłok, który tu jest. No i spadło. Z drugiej strony jest na zwykłą zawleczkę. Więc wracając, wyciągamy zawleczkę i pozbywamy się. Trochę się z niego poleje, to normalne. On mi tu nie wyjdzie, musimy poluzować. Poluzować, panie, tą głowicę. No to łapiemy luz. Jest. Wyjdziesz, pierunie. I 2. I 2. Po paluszku. I 3. Mamy poluzowane. Mamy tu dostęp. O, teraz możemy wyciągnąć. Dobra, niech to sobie tak wisi. Jest i sprawca zamieszania. No to jeszcze, jak już jesteście na zbliżeniu, klucz 10. Gdzieś tu leży. Odkręćmy, tylko trzymajcie grzałkę, ona jest tylko na 2 wkrętach tu przymocowana. Odkręćmy tą końcówkę. Piękna, złota. No i tu jest ten element, który się rozleciał, więc łapiemy go kombinerami. Tylko nie za grzałkę, za samą końcówkę. O, ściągnięte. Tu coś się wydarzyło. Ciężko powiedzieć co, bo wężyk nie jest uszkodzony, no poza tym, że się rozpadło to mocowanie, no ale to jakby... Dobra, to następna rzecz do sprawdzenia, mamy jeszcze ten elektrozawór, więc musimy go tak, zawleczka na miejsce, musimy go wykręcić stąd. On jest na 2 wkrętach od spodu. Czapurę zakładamy, niech sobie leży u góry. Ja tu wjeżdżam wkrętarką. Troszkę się tu spójrzcie bliżej. Na krawędzi. Życie na krawędzi. Po co ty mi tu przeszkadzasz, przedłużaczku? No od razu, kurde, lepiej. I tak jak mówiłem na początku, reklamacje się zdarzają. No słuchajcie, ten ekspres chyba 1,5 miesiąca temu albo 2 był u mnie. Przez miesiąc, 1,5 wszystko działało, więc no, nie przewidzisz wszystkiego. Można by było nawet podciągnąć, że to nie jest reklamacja, ale słuchajcie, był robiony przegląd. Ja tak do tego podchodzę, że jeśli to nie jest jakaś tam część, no nie wiem, jakby się spaliła elektronika, to wiadomo, że klientowi nie kupię tej elektroniki. Jeśli by to nie było z mojej winy, bo bym czegoś nie dopilnował i coś by się lało. Bo to jest często mylone pojęcie, że jak ja robię przegląd ekspresu, to nie daję gwarancji na cały ekspres, tylko to ma służyć profilaktyce. Ja się dogaduję z klientami, jeśli coś się szybko wydarzy po takim przeglądzie, no to tam indywidualnie do tego podchodzę, no bo też trzeba być człowiekiem. Nie wszystko się wyłapie, nie wszystko u mnie wyjdzie. Może grzałka zaplanowała sobie tydzień po wizycie u mnie się spalić. No, wszystko się da dogadać, tylko trzeba się chcieć dogadać. Natomiast jak na przykład w ekspresie jest awaria, że nie grzeje grzałka, bo się spaliła i ja ją wymienię, to coraz mniej, ale jeszcze wiele osób myśli, że ja daję gwarancję na cały ekspres. Nie, ja odpowiadam za rzeczy, które wymieniam. Zawsze sugeruję ewentualnie, i tak jest w protokole każdym naprawy, że jeśli ja na przykład sugeruję zrobić przegląd, powymieniać uszczelniacze, jakiś elektrozawór, bo już wydaje mi się, że kończy swój żywot, i jeśli klient stwierdzi, że nie, naprawmy tylko grzałkę, całą resztę nie, to ja zaznaczam w protokole naprawy, jakie były moje sugestie. Bo to o to chodzi, że czasem się zdarzy, czasem się nie zdarzy, że rzeczywiście padnie to, co ja czułem, że padnie, i ja mam wtedy, no nazwijmy rzeczy po imieniu, dupokrytkę, że ja o tym mówiłem. Ja o tym wspominałem.
No tak to działa, słuchajcie, tak to działa. Ja nie wymyślam sobie rzeczy, żeby sobie, nie wiem, więcej zarobić, bo tak nie robię. Tylko jak widzę, że coś jest nie tak, to mówię, że jest nie tak. Dobra, wróćmy do ekspresu, bo gadać to ja mogę długo, jak wiecie. Na czym też skończyliśmy? Na odkręcaniu elektrozaworu. Bart, wróć na ziemię. Buzię widzę! Trochę tu wytrzyjmy, bo tu się leje, dobra. Ten wężyk możemy sobie już przepuścić tędy. Tędy, owędy. Którędy ty tu szedłeś? Ty chyba szedłeś, hello, gościu. Ty chyba szedłeś po prostu tędy. Przyłapmy go tu, żeby nam się tu nie pomieszało. W ogóle jeszcze zróbmy ważną rzecz, bo skoro tu była taka nagła explosion, to pewnie w grzałce nie ma wody, więc idę po wodę i zaraz powiem, o co chodzi. Profesjonalne narzędzie każdego serwisanta, szczykawa. Ostrożnie, ile razy ja się ukułem do grzałki i powoli, żeby tu też nie jest chyba woda, albo tylko bąbelkuje. Powolutku, żeby miało czas powietrze ujść. No nie, jak pewnie widzicie. O, chyba to mamy. Jeszcze można postukać w grzałkę, ale chyba mamy nalane wody. Tak, jest czubato, od razu ostrożnie. Strzykawka na bok, zakręćmy tu wężyk. Od razu proponuję, tu musi bardzo równo wejść, bo jak krzywo złapiecie, to gwint przeoracie i będzie albo grzałka, albo wężyk znowu do wymiany. Nie za mocno tu, tak no z wyczuciem. Niestety wyczucia nie da się przekazać przez kamerę. Wracamy do George'a przedniego. Podjeżdżamy. Słuchajcie, musimy tutaj te drożności posprawdzać. Czyli tak, wypnijmy kolanko, które nie jest... No, można powiedzieć, że to jest kolanko. A żeby sprawdzić drożność... Gdzie ja mam końcówkę? Przecież tu mam strzykawkę całą, chłopaku. Okej. Nakładamy węża. No i co? Raz, dwa, trzy. Działa. Tu jest czysto. No to wypinamy elektrozawór z drugiej strony. Wyciągamy, ulewamy się. Odpinamy, odpinamy. I teraz dobrze by było go, zapamiętajmy, w którą był stronę, to jest ważne. Kropka. W tą stronę. Przypomnijcie mi, jak będę skręcał. Tu będzie 14, jak znam życie. 14. Pasuje. Gdzie lecisz? No i co? Organoleptycznie wygląda źle. Wygląda źle. Znaczy źle, rudo. Więc pytanie tradycyjne, gdzie ja mam ten kluczyk? Wrzuciłem go chyba do elektrozaworów, bo on do tego służy, tak. Dobra. To już kiedyś pokazywałem w DeLonghi. Dwa wkręty, coś mi tu zwróciło uwagę, ale to tylko jest brud. Odkręcamy. Poluzowujemy. Idźcie sobie stąd wszyscy. I może drugą ręką, żebyście widzieli. Te dwa wkręty odkręcamy. Jeden poleciał. Drugi zaraz pewnie poleci. Ok. Ściągamy. Wyciągamy. Pieruna. No i słuchajcie. Co mogę powiedzieć? Było czyszczone. Zobaczcie, w 1,5 miesiąca albo jest jakaś woda lana, mineralna,
Ciężko powiedzieć. Rudo jest, albo jest dużo żelaza w wodzie. Nie jest powiedziane, że on nie działa, bo to, że jest taki osad, to nie znaczy, że on nie działa. Dobra, słuchajcie, lecę to wyczyścić, zaraz wracam. Wyczyszczone to wyglądało tylko tak groźnie. Jeszcze tu coś. Wyglądało tak groźnie, a to po prostu już jest... Tu się wszystko zgadza. To jest odbarwienie już plastiku. Ale wyczyszczone, gładko chodzi. Sprawdzimy. Jak będzie problem, to będziemy wymieniać ten elektrozawór. Czyli odwracamy kolejność. Pyk dziada do środka. Tu ważne, z jednej strony jest takie wżłobienie, z drugiej go nie ma. Tym żłobieniem do dołu. No i co? I wracamy do tych małych pipków. Pipek 1. Przyłapmy. Czy ma? I pipek 2. Tak, wiem, niemiecki. Uczyłem się, ale się nie nauczyłem. Umiem czytać. Bez zrozumienia. Znaczy trochę rozumiem. Miałem to ostatnio takie małżeństwo. Bardzo sympatyczne zresztą. Kobieta Polka, chłop Niemiec. Śmiechu trochę było, bo on mówił do tej żony swojej po niemiecku, ona tłumaczyła. Ja w którymś momencie tak mówię, a przetrzymam ich trochę, no mam lubię takie żarty. Bo generalnie ten takie proste pojęcia i podstawowe jakieś tam język to rozumiem. Nawet potrafię coś tam powiedzieć. No uczyłem się 8 lat niemieckiego, ale człowiek był młody, głupi, bo można było w tym języku mówić. Co prawda nie lubię tego języka, nie lubię tego szwargotu, no ale to jest jakby tylko moja subiektywna ocena. Śmiesznie było, bo on coś mówił, ja mu odpowiedziałem po niemiecku i takie wielkie oczy zrobił, a do tej pani powiedziałem, że jak mąż będzie na mnie coś złego mówił, oczywiście nic złego nie mówił, to ja to zrozumiem. I no wesoło było, wesoło było. A musi być wesoło w tym smutnym świecie, tak uważam. Wytrzeć, zanim założycie cewkę, już to chyba nawet bezwiednie zrobiłem. To co wspominałem, kropka w tą stronę, uszczelki są obie. Cewkę do dołu tym metalem, nie tak jak wkładam za pierwszym razem. Zakręcamy cewunię, prostujemy, dociągamy, też nie na pałę. Ja na razie wepnę to tak, no serwisowo nazwijmy to, czyli pospinam, ale nie będę składał, nie będę skręcał, bo może zaraz się okazać, że to jest do wymiany. Teraz zabijcie mnie, która zawleczka gdzie szła. Stawiam, że ta duża, ponieważ tu jest plastikowa końcówka. Szła tutaj. Buju, buju, weszła. Uszczelka jest, bo patrzyłem przed chwilą. Weszło. Wejszło. Nie wejszło, gdzie lecisz, małpo. Wejszło. Spinamy. To sobie tu ułóżmy. No jeszcze ten nasz wężyk, ja go dokręciłem, w końcu dokręciłem, tak? Włóżmy go sobie tu, też jest uszczelka. Jeszcze by się przydała zawleczka. No i będziemy sprawdzać, słuchajcie. Dobra, jeszcze wepnę. Oki. Nie wymieniam uszczelek, bo one niedawno były wymieniane, więc nie ma to sensu. Zjedźmy niżej. Pająk tutaj ułożony. No przecież trzeba to było od razu zrobić tak jak trzeba, gościu. Nie odwalaj. Puśćmy ją od razu, ten wężyk pod spodem, bo tu się zbuduje ciśnienie, będziemy odpinać, będzie się lało. I po co to tak? Weź proszę cię, wyjdź. Okej, przecież to szło tędy. Tędy, panie. Panie, tędy to szło. O. Wkładamy. Spójrzcie trochę bliżej, bo ja tu się męczę, a wy nie widzicie. I teraz sobie to ułożymy, żeby nic tu nie przyciąć. Ehehe. Ty tu. Ty się chowasz tu, czy tu? Zaraz spójrzmy, tak, ty tu i ty tu. Dobra, złapmy sobie to na jeden wkręt.
żeby nam tutaj to wszystko nie latało, panie. Panie, na przykład na ten dolny. Oczywiście pilnujcie, żebyście się w wężyk nie wkręcili, bo byłoby śmiechowo. Jak dla kogo? Gdzie jest wkrętarka? Czy on nie jest przycięty? Nie, lata luźno. To tak komisyjnie. No dobra, słuchajcie. To mamy. Tu wszystko mamy powpinane. Tu dokręcone. Tu wszystko ok. Tu brudno. Załóżmy czapurę. Chociaż nie musimy. Podepnijmy tylko. No dobra, to załóżmy czapurę. Tu sobie sprawdzam. Prowadzimy przewody, by się nic nie przycięło. Tu się nic nie przycięło, wszystko jest ok. Podepnijmy uziemienie. Czemu nie? Czyli jeden, czyli drugi. No weź. No please. No wejdź, proszę cię. No dlaczego mi to robisz? Dobra. Wylewkę możemy założyć najlepiej nie do góry nogami. Tylko tak. I co, słuchajcie, porządku trochę, narzędzia, strzykawki, purchawki. Kluczyk na miejsce, bo potem będę szukał, wkrętarka na bok. Wkładam tacki, idę po wodę, odpalamy. Woda jest, słuchajcie. Teraz muszę to tak zrobić, żeby widzieć tamtą stronę i żebyście wy widzieli. Jeszcze by się prąd przydał. Bez tego możemy za wiele nie zdziałać. Wkładam. Pstryczek wypstrykany. I tu mamy ryzyko, niestety, tej eksplozji ponownie. Więc trzeba uważać na oczy, co by wrzątkiem nie dostać. Jakiś pojemnik by się przydał. Kurczę, gdzie on? Dobra, weźmiemy szklankę. Weźmiemy szklankę. Tu sobie weźmiemy, jeszcze sprawdźmy, czy tu jest drożny ten czpień. Bez jakiegoś tutaj jest drożny. Nie na siłę, nie dziubajmy tam, można, ale delikatnie. Nałóżmy węża, bo nie dostałem końcówki gorącej wody, nie dostałem. No trudno. Nałóżmy węża. Też sobie go tu włóżmy, zjedźmy sobie wylewką, dopchnijmy ją. Jeszcze jeden take a look. Dobra, słuchajcie, ja to jakoś tak ustawię, żebyście widzieli, zanim podłączę do prądu. O. I odpalamy. Jak wybuchnie, to w waszą stronę, więc piszczy. Autodiagnostyka. Power on. Podgrzewanie. Czekamy, obserwujemy ten wężyk, który idzie do tego elektrozaworu. Myślę, że to wężyk padł. Albo się coś przywiesiło, a może cewka nie działa. No zaraz się dowiemy, słuchajcie. Na razie grzeje się. Tu jest sprawca. Zaraz go jeszcze raz pokażę na koniec. Ruszyła maszyna. Ja się pozwolicie trochę odsunę. A wy patrzcie. Nie chciałbym dostać wrzątkiem w twarz. Woda się leje. No ale tak coś słabo. Grzałka się grzeje. Może ten filtr jest... A zaraz go odpowietrzymy. Obwód pusty. Teraz nam powie... Bo rzeczywiście słychać było, pewnie słyszeliście, że jest powietrze w rurkach. Grzałka się nagrzała. No to tu jest taki czujnik, mikroswitch, który jak wciśniemy i jak trafimy, to będzie można... No i na co czekamy? Proszę czekać. No to czekamy. Może ja sobie wezmę większy ten śrubowkręt. A? Naciśnij OK. Teraz ekspres myśli po wciśnięciu tego switcha, że ma końcówkę gorącej wody. Hello. Idzie.
Mam nadzieję, że nie w twarz. Nie nagrzała się grzałka, dlatego nie puszczał, a ja tutaj, no trzymając śrubokrętem, czasami mi się ześliźnie, no ale jak widzicie, o, zaraz wam pokażę. To jest tak, jakbym wyjął nagle końcówkę gorącej wody. Pyk. Ale ekspres się odpowietrzył. Tu widzicie kapie woda, albo nie widzicie, widzicie. Kapie woda to jest kanał zwrotny grzałki, pary. Słuchajcie, ja oczywiście ten ekspres potestuję, ja zaraz sobie znajdę. A zaraz, przecież do niego jest dzbanek, panie Bartku. To po co tutaj tak walczyć? Wróćmy trochę już na środek, bo już po sobie leje wodą. Przy okazji sprawdzimy spienianie mleka, bo jeśli ma coś strzelić, to strzeli teraz. Woda z płynem do naczyń, bo tak to ja bym na mleko nie wyrobił. Na mleku sprawdzam zawsze już ten final test, no bo to się może spieniać, a mleko się może nie spieniać. No tak jest. I teraz jak spojrzycie tutaj, to o czym mówiłem, jak wjeżdżam tym dzbankiem, to tam najeżdża ten kruciec na te czujniki. O, i słychać piknięcie, tylko że tu najechał na prawy czujnik, a Bożeż ty mój! Się przestraszyłem. A końcówka gorącej wody ma trzpień z drugiej strony i wjeżdża na ten czujnik pierwszy, czyli dokładnie teraz widać ten czarny trzpień wjechał tutaj na ten pierwszy mikroswitch, a jak wkładacie końcówkę gorącej wody, to ona naciska ten drugi. Tak w ramach wyjaśnienia, jak już mamy to rozebrane, bo te czujniki, te mikroswitche czasami się psują i wtedy nie widzi końcówki, no to już wiecie, gdzie szukać. A teraz ostatni test, spienianie płynu do naczyń i kończymy. Proces reklamacji zakończony. Oczywiście ja tego mleka tu trochę spienię, ja tu porobię kaw, bo to nie musi wyjść tak od razu. Takie wybuchy trzeba dłuższy czas potestować. No ale to nie będziemy tego robić z wami, bo to jest nudne. Mleko. Odsuwam się. Ustawmy tutaj takie spienianie maksymalne. O, no jak widzicie, zasuwa. Niech zasuwa. Wszystko działa. A czy działa na pewno, to po kilku testach, po testach na mleku, jakby się coś wydarzyło, to oczywiście włączę kamerę i wam dam znać. Słuchajcie, tyle ode mnie na dziś. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało. Jak się nie podobało, dajcie łapkę w dół. Piszcie komentarze, nawet jestem na świeżo a propos mojej rzeźni związanej z Jurą, z tym boczkiem, z tą osłoną zaparzacza. Któryś z kolegów, nie przypomnę sobie teraz, napisał mi, że podkręć sobie trochę tłok i będziesz miał dostęp do tej ostatniej zawleczki. Ci, co widzieli, niech zobaczą tą rzeźnię. Link gdzieś tutaj do tego filmu. A tobie, kolego szanowny z komentarzy, bardzo dziękuję, bo prosta rada, naprawdę prosta, można było na to wpaść samemu, ale słuchajcie, ja mam tutaj masę roboty, masę rzeczy na głowie, na proste rzeczy. Wszystko jest proste, jak się na to wpadnie, więc jeszcze raz ci dziękuję, a was pozdrawiam, komentarze wasze, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć, kanał Coffee Doctor, mówił do was Bartek, na razie.